Jadę. Dawaj! Najstraszniejsze bar w moim życiu. Pewnie nie wygląda. Ale fajnie. Patrz co tutaj jest. Przyjechaliśmy do Stanów bez większych oczekiwań. Przede wszystkim chcieliśmy sprawdzić, jak jeździ się po pustyni, bo w Polsce nigdzie w okolicy nie ma takich miejscówek. Wiedzieliśmy, że nie możemy za dużo przewidzieć, bo nigdy nie jeździłem w tym miejscu, więc nie chciałem za dużo planować i sobie narzucać, a później zderzyć się z rzeczywistością. Ja ale co za gówno. Jedzie się powoli, a wszystko się przelatuje. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy zaraz po tym, jak przyjechaliśmy do Utah, to to, że miejscówki, a tak naprawdę same pojedyncze przeszkody były dosłownie wszędzie. To porównać do Rudziczki, to jest najlepsze porównanie. Trochę tu, będzie pion. To jest taki plac zabaw. Wystarczyło zjechać z drogi 10 metrów i już mieliśmy super hipa. Rozpędu hipa, za plecami nagle pojawiały się kolejne przeszkody i tak można było odkrywać to miejsce w nieskończoność. Mega to jest fajnie, bo nie ma jednej długiej trasy, tylko są wszędzie przeszkody. Można się dużo najeździć. Ej, no tu jest tyle przeszkód, że nie wiem gdzie iść, bo tam też już coś jest. O! Patrz jak to jest ubite? Słuchaj. Jak się nazywają te węże, takie grzechotniki? Tutaj ma dziurę. To jest snakehole. Snake. Nie ma tutaj takich zwierząt, nawet nie wkręcam. Snakehole. Ja się najbardziej boję węży, więc ty mi nie wkręcaj. Oficjalna pierwsza trójka? W sumie na tym rowerze jeszcze nigdy nie robiłem. Braliśmy kampera, bo chcieliśmy być bardziej mobilni. Kamper ułatwił nam dostawanie się do miejscówek. Mogliśmy tak naprawdę parkować pod konkretną przeszkodą, budzić się rano, jeździć i nagrywać. Znowu idziemy sami. Aż mi piasta ciszej cyka tak zimno. Powinna być taka jakaś mapka z prędkością, gdzie jest punkt startowy na jakąś hopę. Pompować, hamować. Just roll. Większe niż się spodziewałem. Trochę się spadało. O! Ulala! Tak naprawdę jednym z większych problemów na tym tripie było to, że jak przyjechaliśmy, to na drugi dzień zaczęło wiać. Wiatr, który zaczął się od Rampage'a, później towarzyszył nam przez kolejne dni, więc czekaliśmy tak naprawdę z jazdą i z nagrywkami do późna. Mogliśmy jeździć ostatnią godzinę przed zmrokiem. Spoko. Może nie wie. Tam jakaś ścianka. Nie ma zamiatania na sucho. W samym Utah postanowiliśmy nie budować nowych przeszkód, bo zona, na której spędzaliśmy najwięcej czasu, była tak napakowana starymi przeszkodami, że wystarczyło je odświeżyć, przez co mogliśmy zaoszczędzić dużo czasu, którego tak naprawdę nie mieliśmy tam za wiele. Po kilku dniach spędzonych w Utah złapaliśmy rytm. Na odbudowywanie przeszkód za dnia i jeżdżenie po nich wieczorem tak naprawdę zorientowaliśmy się, że my nagrywamy edit, którego nie planowaliśmy. Ale zachodzi.
Expecto patronum. Ale komora. Na tego hipa po prostu trzeba przyjść wcześniej i sobie odpalić sesję. Wyszejpować go, bo tam na wybiciu są dziury dalej, oni to tylko podlewają. No to jutro musimy ustawić budziki, a nie przejść na pałę w sumie. No, Sprawdzić światło i wszystko i wtedy. no. Przejść godzinę No ale przed dobrym wiatru światłem. nie sprawdzisz już. Ale liczmy na szczęście, jak 3 dni wiało pod rząd, to teraz powinno być git. No nie no, ja rano poszedłbym na dropa tego co tam jest blisko. Jak będzie jakaś lipa, to przynajmniej nie będzie tak daleko. I wtedy. Bo najgorsze tutaj są hopy na wprost. Są takie jakby za długie przeloty do tych wybić, w sensie no pewnie wystarczy się przyzwyczaić, ale tak jak, nie wiem, u Czubena jeździmy, jest ogromny kicker, fajne lądowanie, sobie wyjeżdżasz, to jest tak, wyjeżdżam, jakby musiałem się ogarnąć w locie i dopiero coś się dało, nie? Po prostu Czuben nas do za dobrego przyzwyczaił. Scena rowerowa jest tak duża, że nawet nie wiemy komu podziękować za wybudowanie tych przeszkód, z których mogliśmy korzystać, ale chcielibyśmy podziękować przede wszystkim Szymonowi i jego ekipie za pożyczenie narzędzi. Gdzie jest ta woda? No, daję na rowerze moim. Kefir nie powiedział, jaką wodę mam wziąć i ja myślałem, że rowerzyści na 30 stopni to im się chce pić, a nie, że chcą podlewać chopki. Fajnie się ląduje w takie lądowanie, długie łapiesz tak, i dostajesz takiego pędu. Aż. Teraz. O! Ale przeleciałem tego speedchecka. Doleciałeś, ale chyba tak skoczyłeś po prostu. Green to see that unfolding. Salty carpets flung on land. Funny fingers through my hair. Well, lovers that lie upon the sand. Well, lovers that lie upon the sand. Mieliśmy w Stanach tylko 15 dni, więc pomimo tego, że pustynia w Utah była świetna i stara zona rampage'owa oferowała mnóstwo przeszkód, postanowiliśmy jechać dalej do Big Water, które zaskoczyło nas jeszcze bardziej. Mellow is the yellow sun. Waving sunbeams in the air. Weaving golden spells that run.